złapali ją w kajdanki i zabrali ją. I ja miałam takie, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Różnice pomiędzy życiem w Polsce a w Stanach. Mieszkam już tutaj sobie od ponad 2 lat i tak pomyślałam, czemu by nie zrobić takiej serii filmików, w której zabieram Was na spędzenie dnia ze mną, a zarazem w międzyczasie opowiadam Wam o tych wszystkich różnicach, które zauważyłam w życiu tutaj, a w Polsce, ponieważ jest ich sporo. Więc jeśli jest to coś, co Ciebie interesuje, to zapraszam do subskrypcji, a teraz już przejdźmy do filmiku. Pierwsza różnica to śniadania. Czy Wy wyobrażacie sobie, że ja nigdy nie widziałam, żeby którakolwiek z moich współlokatorek, przeprowadzałam się już 3 razy tutaj, więc miałam sporo współlokatorek, nigdy nie widziałam, żeby którakolwiek z nich robiła sobie kiedykolwiek kanapkę. Chleb, masło, szynka, ogórek, nie wiem, ser, no nigdy. Wyobrażacie to sobie? A mam wrażenie, że kanapka to jest takie najbardziej proste śniadanie u nas w Polsce. Mam wrażenie, że nasze śniadania są takie bardziej domowe, mam jakieś parówki, jajecznice, a tutaj bajgle, tosty, płatki. I bardzo często nawet nie jedzą śniadania, tylko na przykład wsiadają w auto i po prostu śniadaniem jest kawa w Starbucksie. I to też w Polsce nie mamy chyba takiego jeszcze Starbucksa, gdzie można po prostu podjechać autem, prawda? Więc sobie podjeżdżają autem w drodze do pracy, pod Starbucksa, biorą kawę i śniadanie ogarnięte. Co więcej, często też na przykład, wiecie, jak fast foody mają takie opcje śniadaniowe, no to zatrzymają się i kupią sobie właśnie śniadanie w McDonaldzie, śniadanie w Chick-fil-A. Mam wrażenie, że to może być spowodowane brakiem czasu, ale dojdziemy do tego w późniejszej części filmiku. W Polsce powiedziałabym, że śniadanie kosztuje pomiędzy 15 a 30 złotymi, jeśli idziecie gdzieś do jakiegoś miejsca, żeby kupić to śniadanie, a w Stanach how much would you say like a breakfast in McDonald's costs? Okej, więc na przykład śniadanie w McDonaldzie, kilka pancake'ów i jakieś tam kiełbaska czy coś takiego, $4,69. W ogóle, jeśli w trakcie tego filmiku macie jakieś komentarze albo może macie więcej wiedzy na jakiś temat, to piszcie w komentarzach, się z wielką chęcią dowiem, ponieważ to jest po prostu, wiecie, moja perspektywa. Tutaj ze strony studenta, osoby, która też tutaj pracuje i po prostu z doświadczenia, które ja w swoim życiu nabyłam. Więc Wy możecie mieć trochę inną perspektywę, więc dawajcie znać w komentarzach. Dobra, ja tu gadu, a moje śniadanie czeka. Jogurt grecki z miodem i orzechami włoskimi. Ogólnie kultura fast foodowa, mam nadzieję, że to jest kompletnie... W ogóle kultura fast foodowa mam wrażenie, że jest kompletnie inna tutaj. Przynajmniej w moim przypadku, jak byłam młodsza i w końcu otworzyli McDonalda u nas w Białej, no to my byśmy pojechali do McDonalda, nie wiem, kiedy były na przykład Twoje urodziny, albo na przykład napisaliśmy, nie wiem, egzamin w gimnazjum albo w podstawówce i po egzaminie, wiecie, to jest taka nagroda, idziesz sobie do McDonalda i jesz co chcesz. Tutaj McDonald's, nie wiem, KFC, Chick-fil-A, to jest brane jako taki normalny posiłek, mam wrażenie. Często widzę, jak właśnie czy moje współlokatorki po prostu wracają do domu z, wiecie, torbą na wynos z Chick-fil-A czy skądś i to jest po prostu takie bardziej normalne jedzenie w ich oczach, moim zdaniem. Ale możecie dać znać, czy u Was to też tak było, bądź jest, że fast foody to jest bardziej taka nagroda, taki, wiecie, cheat meal. Zbieram się na zajęcia. Dzisiaj mamy prezentację. Będziemy prezentować event, który chcemy stworzyć u nas na kampusie. Jeśli jesteście nowi i nie wiecie, to jestem teraz w trakcie mojego ostatniego semestru tutaj na studiach, a ostatni semestr liczy się z tym, że zajęcia są takie najbardziej zaawansowane. I na przykład teraz na zajęciach byliśmy podzieleni w kilka grup i każda grupa wymyśliła jakiś event. I teraz robimy prezentacje, robimy różne projekty i próbujemy całą klasą zdecydować się na jeden event, który faktycznie zrobimy u nas na kampusie. I też dla tych, którzy nie wiedzą, studiuję zarządzanie eventami, dlatego takie zajęcia. Więc tak, mam dzisiaj tę prezentację i miejmy nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Wish me luck on the presentation. Matko, zimno! Jest 13 stopni tylko. Ale Miami, mówię wam, właśnie styczeń, luty to są najzimniejsze miesiące. Najcieplej, średnia taka temperatura, to bym powiedziała, że jest tak, nie wiem, nawet czasami spada do 16 stopni, no czasami jest 20 nadal, 21, ale jest tak chłodno i jest na maksa ponuro.
Jestem w aucie, jedziemy na zajęcia i to jest idealny moment, żeby wspomnieć o następnej różnicy, a mianowicie komunikacja miejska i ogólnie chodzi mi o auta. Stany Zjednoczone są kompletnie inne niż Europa. Tutaj jak nie masz auta, to szczerze mówiąc nigdzie się nie możesz dostać, bo w wielu przypadkach nawet nie ma chodników. Więc albo Uber, który dużo kosztuje, albo komunikacja miejska, którą wręcz mam ochotę powiedzieć, że nie istnieje. Nie jest tak, że ona nie istnieje, bo korzystałam z niej przez pierwszy rok, jak byłam tutaj na studiach i nie miałam auta. Ale to polegało na tym, że wiecie, idziesz na ten przystanek i no raz przyjedzie ten autobus, raz nie przyjedzie, raz on przejeżdża wcześniej, raz później, bo to jest po prostu tak, że on jedzie i się zatrzymuje, no i jak nie ma nikogo, to się nie zatrzymuje, nikt nie chce wysiąść, to się nie zatrzymuje, no i wtedy jedzie szybciej, no i dojeżdża do przystanków szybciej niż powinien, albo później, nigdy nie wiesz, kiedy one przyjadą. Nie są one tak często, no nie, to po prostu bardzo słabo działa. Nieraz nawet jak tutaj mieszkam, bo się przeprowadziłam, nie wiem, chcieliśmy pojechać do kina z Tomasem i szliśmy na autobus i po prostu autobus nigdy nie przyjechał, tak? Więc tak, tutaj bez auta się po prostu nie da. I to jest przykładowo duży problem dla uczniów międzynarodowych, ponieważ często nie mamy na to pieniędzy, nie chcemy kupować aut, a chcesz dostać pracę i musisz jakoś do tej pracy dojechać. Więc albo teraz płacisz za Ubera w tej weftę i tracisz tak naprawdę większość swojej wypłaty, można powiedzieć, no albo nie wiem co, albo nie masz pracy, nie wiem. Więc to jest olbrzymia różnica. U nas w Polsce, teraz jak ja przyjeżdżam, komunikacja miejska, słuchajcie, jeśli tego nie doceniacie, to teraz doceńcie. Komunikacja miejska to jest taki luksus, to jest niesamowite, ona tak dobrze u nas działa, ona jest tak czysta. Tutaj, jeśli ktoś korzysta z komunikacji miejskiej, to bądźmy szczerzy, po prostu są to ludzie, którzy mają mniej pieniędzy, więc często jest to też mniej bezpieczne. U nas w Polsce jest to dosyć bezpieczne, bo każdy korzysta z komunikacji miejskiej i to jest naprawdę wielki szacun tak naprawdę dla Polski za komunikację miejską. Jak na święta teraz Tomasz z Aleksem przylecieli do Polski, to obydwoje mieli takie wow, nie musisz w ogóle mieć auta, wszędzie się dostaniesz bez auta. Niesamowite, byli pod wrażeniem i tego właśnie jak metro jest czyste, autobusy, tramwaje, mamy tyle tych opcji, co jest jedna z większych różnic. Oczywiście w USA takim wyjątkiem byłby Nowy Jork, gdzie mają tę komunikację miejską, ale tak poza tym najczęściej tak to wygląda, po prostu musisz mieć auto, są olbrzymie te autostrady, olbrzymie drogi szybkiego ruchu, więc mówię, nie ma nawet chodników, więc nawet rowerem nie pojedziesz. No. Co więcej, to prowadzi do wielu ciekawych sytuacji. Na przykład, jak ja tutaj się spotykam ze znajomymi albo z moimi dziewczynami, jedziemy na drinki, na kolację, gdzie każdy sobie weźmie drinka bądź wino, wszyscy przyjeżdżają autami. I wiem, że w Polsce jest duża taka mentalność, że kurczę, jak jeden z twoich znajomych się napije nawet drinka, to masz takie hej, no nie prowadź, tak? No tu jest kompletnie inaczej. I ja sama no dopiero teraz powoli się do tego przyzwyczajam, że wszyscy jadą autem, wszyscy piją i wszyscy wracają autami. Bo albo wrócisz swoim autem, albo jedziesz Uberem, gdzie tutaj są olbrzymie dystanse, olbrzymie ceny, jest to bardzo drogie, no albo więcej opcji nie masz, bo komunikacją miejską nie dojedziesz. Więc no, jedziemy na zajęcia. Ale znalazłam sobie miejscówkę. Kolejna różnica to jest podejście do pracy. W momencie, gdy się tutaj przeprowadziłam, od razu zrozumiałam to powiedzenie, o którym każdy mówi, że w Europie pracujemy, aby żyć, a tutaj ludzie żyją, aby pracować. A mianowicie, jak się tylko znalazłam na zajęciach, to zauważyłam, jak profesorowie i w ogóle wszyscy się zwracają do pracy. Oni mówią o pracy, jakby to była taka najważniejsza rzecz w ich życiu. Musiałam odejść, bo jest zbyt wietrznie. Więc co oznacza pracowanie dla życia i życie dla pracy? Więc w Europie mamy takie bardziej podejście, że my pracujemy po to, aby zarobić pieniądze i dzięki tym pieniądzom możemy żyć, tak? Możemy opłacić mieszkanie, możemy pójść ze znajomymi gdzieś, możemy pojechać na wakacje. A tutaj w Stanach ludzie żyją, aby pracować. Od małego celem jest znalezienie pracy, która Ciebie spełnia. I w sumie się nie dziwię, ponieważ kiedy sytuacja wygląda tak, że na przykład my w Polsce mamy ile? Przynajmniej 20 dni urlopu, które musimy dostać, to tutaj tak średnio chyba ludzie mają 10 dni urlopu i tak naprawdę to wszystko zależy od pracodawcy. Wcale nie musisz dostać żadnego urlopu, więc to jest taka ciekawostka. Co więcej, w Polsce mamy o wiele więcej świąt.
jakichś dni wolnych od pracy. Tutaj jest ich o wiele, wiele, wiele mniej. Teraz jak tutaj jestem, to słyszę od rodziców, że oni co chwilę mają być wolne. I z własnego doświadczenia, teraz jak jestem w pracy, to powiem wam, że pracowanie 9-10 godzin dziennie to jest dosyć normalne. 8 godzin dziennie to jest chyba bardziej w takich korporacjach i tego typu rzeczach. Aczkolwiek tam też chyba to się kończy na tym, że pracują o wiele dłużej. Więc jeśli tak to wygląda, no to się dziwię, że tak ważne jest dla nich, żeby się czuli spełnieni w pracy. Jestem już po zajęciach, ale żeby dojść do auta z zajęć zajęło mi to chyba jakieś 10 minut. I nie wiem, czy widzicie, ale ogólnie pada, ale to nie jest taki typowy deszcz. To jest tak, że moja twarz jest cała mokra, ale nie jest tak, że po prostu tak pada. Nie wiem, jest zimno, wietrznie. Matko, mam nadzieję, że nie będę chora. Ale tak, jestem w aucie, teraz będę wracać z zajęć z powrotem do mieszkania, godzina drogi. Posłucham sobie troszeczkę książki, tej Atomic Habits, o której wam już wspominałam. Prezentacja ogólnie na zajęciach poszła super. Świetnie nam to poszło. Wybraliśmy właśnie ten event, że ten chcemy zrobić to już będzie za jakieś 2 miesiące, więc fajnie, jestem bardzo podekscytowana na to. Ale pochmurny dzień. Lubię pochmurne dni też. Wiecie, jak tu w Miami najczęściej jest słonecznie, to tak od czasu do czasu pochmurny dzień jest fajny, bo człowiek się czuje tak przytulnie w domu, tak bezpiecznie. I teraz mam ochotę już tylko siedzieć w łóżku do końca dnia. I najchętniej bym sobie poglądała Netflixa, filmiki na YouTubie. Ale mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia na laptopie, między innymi edytowanie tego filmiku. Więc co zrobię, to idę się umyję i tak usiądę w łóżku i wezmę laptopa i będziemy robić. Ale zanim to zrobię, to myślę, że ta ponura pogoda idealnie pasuje z moją 4. różnicą, o której chcę wspomnieć, która jest olbrzymia, a mianowicie bezpieczeństwo. Ja nie widziałam tego aż do momentu, gdy się przeprowadziłam tutaj do Stanów, że Polska jest tak bezpiecznym krajem. Ja mieszkając w Polsce, wiecie, nocami jak gdzieś musiałam iść, no to i tak człowiek ma takie, o matko, jest noc, no trochę niebezpiecznie, nie? Ale tutaj, gdy jest noc, to ja się nigdzie nawet nie wybieram. To nie jest tak, że ja i tak pójdę, zapewne nic się nie stanie. Ja się nigdzie nie wybieram. Ja tu sobie zostanę w domu, I'm fine. Więc tak, to jest olbrzymia różnica. Fakt, że ludzie mają dostęp do broni, z tym się jeszcze, jakby wiecie, nie spotkałam z nikim, kto by faktycznie miał broń, nie widziałam nikogo, żeby ktoś używał broni, ale na przykład nawet tutaj, gdzie ja mieszkam, wiecie, tu jest głównie studenci, no to są jakieś domy, ale tu jest studenci, jest uniwersytet, więc jak sobie myślisz, no w miarę bezpiecznie, jakby tu się nic jakiegoś takiego wow nie dzieje. Ale słuchajcie, mieszkam tutaj od 2 lat i już 2 razy miałam taką sytuację, że widziałam, jak policja kogoś goniła i akurat się zatrzymała tutaj i złapali kogoś i w ogóle. Mieliśmy taką jedną sytuację, to było chyba z 8 miesięcy temu. Wracaliśmy z Tomasem z kina i nagle widzieliśmy, jak policja tak mega szybko przejechała obok nas. I ja miałam takie, matko, no po co oni to robią? Bo ja mam takie, wiecie, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale ja mam czasem wrażenie, że oni bez powodu włączają te syreny, po prostu, bo chcą gdzieś przejechać. No ale dobra, więc ja miałam takie, matko, coż tak szybko, po co to tak, nie? I nagle patrzymy, to się musiało wydarzyć dosłownie przed nami, auto wjechało w znak i kobieta otworzyła drzwi i zaczęła biec i uciekać. I nagle policja z tej strony, z każdej strony przyjechała i ta kobieta biegnie i ta policja z tego auta biegną, skoczyli na nią, złapali ją w kajdanki i zabrali ją. I ja miałam takie, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. W Polsce, no w życiu. I ja już właśnie coś takiego widziałam 2 razy. I to tutaj, w studenckim, wiecie, otoczeniu. Także Polska jest naprawdę bezpiecznym krajem. Doceńmy to. I to jest coś, za czym bardzo, bardzo tęsknię. Jednak poczucie bezpieczeństwa jest bardzo wartościowe. I to też jest coś, co właśnie Tomas i Alex, Tomas to mój chłopak, Alex to nasz przyjaciel, zauważyli, jak byli w Polsce, że wow, jest po prostu, wiecie, bezpiecznie, jesteś w komunikacji miejskiej i jakby są normalni ludzie w komunikacji miejskiej, ładnie ubrani, jadą do pracy, wiecie, no, albo nastolatkowie, jakby jest takie normalne. No tutaj jak pójdziesz, no to jest właśnie tak troszeczkę strasznie. Także takie coś.
Oh, so you don't close it? Oj, troszeczkę się zaoglądaliśmy, jest już godzina 19, więc pora na ostatnią i piątą różnicę, a mianowicie sklepy i zakupy. Mam wrażenie, że tutaj ludzie robią spożywkę rzadziej. W Polsce mam wrażenie, że robimy to o wiele częściej. Produkty w sklepach są o wiele większe, więc to, co pewnie wiele z Was słyszało o Stanach, że wszystko jest duże, tak, to jest w 100% prawda, wszystko jest duże. I teraz ja się zastanawiam, czy to jest spowodowane tym, że oni nie mają czasu, żeby chodzić i robić tą spożywkę. Może to jedzenie też ma więcej chemii, dlatego ono może dłużej stać w tej lodówce albo gdzieś na szafkach, półkach. Nie wiem. Co więcej, w Polsce mamy dużo takich osiedlowych małych sklepików, typu jakieś, nie wiem, wieżejki czy coś takiego, więc łatwo jest zawsze, wiecie, skoczyć do wieżejek, kupić, nie wiem, chleb, szynkę czy coś takiego. A tutaj się nie da, jak już jedziesz do spożywki, to jedziesz do dużej spożywki. Wiecie, to buduje taki właśnie obraz, że jest tutaj spory problem ze świeżym i zdrowym jedzeniem. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tej serii, czy Wam się to podoba. Jeśli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie ominąć następnych filmików właśnie z takiej serii, gdzie Was zabieram do spędzenia dnia ze mną, ale zarazem właśnie wrzucam te wszystkie różnice, które widzę. Mam już pomysły na jeszcze kilka innych kategorii, to było takie codzienne życie, ale na przykład mogę zrobić jeszcze pracę, mogę zrobić szkołę i wiele jeszcze innych rzeczy. Jeśli jesteście zainteresowani w takich bardziej vlogowych filmikach, to zapraszam na przykład do tego filmiku, mam ich dużo, ale na przykład do tego. Jeśli jesteście ciekawi, co Amerykanie sądzą o Polsce, to zapraszam na ten filmik, ponieważ niedawno wróciliśmy z Polski właśnie z Tomasem i z Aleksem i troszeczkę Wam opowiedziałam o tym, co oni zauważyli, będąc obydwoje pierwszy raz w Europie. I tak dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie coś dodać, jeśli chcecie się podzielić, co sądzicie o tych różnicach, czy jest coś, co Was zadziwiło, może macie jakieś przemyślenia. Więc do zobaczenia w komentarzach, bądź w tych filmikach, a jeśli nie, to w następnym filmiku. Buziaczki i pa pa!